Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Chciałam się przywitać w tym pierwszym warsztacie albumowym w tym roku z Wami tutaj. Cieszę się ogromnie, że jest już gotowy, że czeka na Was, na osoby, które dopiero czają się gdzieś za rogiem, coś tam próbują z albumami, mają mnóstwo pytań, które też zadajecie mi w różnych miejscach w sieci, czy to pod filmami, czy na Facebooku, czy też w wiadomościach, które otrzymuję od Was. Zebrałam to wszystko w jedną całość, zebrałam całą moją wiedzę, doświadczenie, jeżeli chodzi o albumy i postanowiłam, że stworzę taki warsztat dla osób początkujących, więc witam się z Wami w tym warsztacie, kochani, ale jedna uwaga, myślę i mam nadzieję, że nie tylko osoby początkujące znajdą tutaj coś ciekawego, ale też osoby, które już tutaj troszkę dłużej z albumami mają do czynienia, może już coś próbowały, a może już tworzą. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Zebrałam wszystko w jedną taką pigułkę wiedzy albumowej. Mam nadzieję, że ta praca wspólna sprawi Wam wiele radości. Ja przygotowywałam się do niej już dosyć długo, powiem Wam, od jakichś 2 miesięcy mniej więcej już praca nad tym albumem trwa. Zabierzemy się od projektowania. Słuchajcie, będzie to podzielone na panele. Będzie projektowanie albumu, rozrysowywanie, będzie taki mini kursik, jeżeli chodzi o wywoływanie zdjęć, bo to też jest takie dosyć taki ważny i ciekawy temat, myślę, w albumowaniu. Będzie mnóstwo ciekawych rzeczy. O tych szczegółach opowiem za chwileczkę przy prezentacji, całym podsumowaniu też tego warsztatu, więc kochani moi, wypada mi zaprosić Was na pierwszy w tym roku warsztat online, warsztat na żywo. To taka, myślę, że też troszkę nowość, jeżeli chodzi o warsztaty, bo chyba pierwszy taki, oprócz tych tajemniczych warsztatów, które odbywały się chyba ze 2 lata temu albo i więcej, pierwszy warsztat dla osób początkujących, który będzie odbywał się całkowicie na żywo. Chyba tak. Chociaż był już dla początkujących 2 lata temu też, jakoś na początku roku, ale to tam było takie troszkę na Facebooku, troszkę, już nie pamiętam dokładnie, ale pierwszy taki duży projekt i cała wiedza albumowa zebrana w jednym miejscu, także serdecznie zapraszam Was na warsztat, a teraz przeskakuję w dół i zapraszam po szczegóły dotyczące tego warsztatu. Zatem, kochani, zapraszam na prezentację. Jak możecie zauważyć, zdarzyła mi się tutaj mała niespodzianka. Na początku już miałam plan, jak zakryć to, bo przecież prezentacja na YouTubie musi być idealna, wszystko musi być pięknie, słuchajcie, dopracowane i zazwyczaj staram się, żeby takie było, ale pomyślałam sobie, że też fajnie i warto pokazać, że takie rzeczy się zdarzają, a jak sobie z nimi poradzić, zobaczycie już podczas kursu tego albumowego. Pomyślałam, że to będzie taki nieplanowany, może też nawet stworzymy sobie taki troszkę panel na temat właśnie wpadek albumowych, jak sobie z nimi radzić, co poradzić, kiedy zdarzają się jakieś nieprzewidziane sytuacje, a ta jest po prostu takim koronnym przykładem tego, jak takie sytuacje mogą się przytrafić, kiedy nie mamy już zbyt wiele wyjść, ponieważ album jest gotowy. Także jak rozwiązać taką wtopę, no to porozmawiamy sobie już, słuchajcie, podczas warsztatu, także nieprzewidziany, jeszcze dodatkowy taki atut nam wskoczył. Moi drodzy, zapraszam Was na pierwszy w tym roku warsztat albumowy, warsztat, który odbywał się będzie na żywo, czyli będziemy tworzyć wszystko podczas live'ów. Jestem teraz w tej komfortowej sytuacji, że live'y są automatycznie nagrywane jeszcze, czyli zapisywane, więc nie będzie problemu, że coś gdzieś zniknie i chyba, że jeszcze jakieś nieprzewidziane rzeczy się wydarzą, ale cieszę się z tego ogromnie, ponieważ po live'ie taki film jest od razu nagrany, on będzie też potem dostępny w playliście na YouTubie, będzie można go sobie odtwarzać w dowolnym momencie, kiedy tylko będziecie mieć ochotę, ale tak naprawdę na starcie oryginalnie będziemy spotykać się na żywo. Moi kochani, najnowszy warsztat albumowy, album w niebieskościach, warsztat dla osób początkujących i nie tylko, taki album w pigułce. Stworzymy sobie z pięknej kolekcji, tej ubiegłorocznej jeszcze,
hortensjowej z tej serii takiej Dear Diary od Lemoncraft. Kochani, na początku samym, na samiutkim wstępie, zanim jeszcze ten album Wam tutaj pokażę, co przygotowałam, chciałabym powiedzieć, bo oto też pytania się pojawiały pod moją zapowiedzią warsztatu, że otrzymujecie w paczce wszystkie materiały, które będą potrzebne do wykonania tego warsztatu albumowego. Jedyne, co ze swojej strony musicie sobie jakby zapewnić, no to jest coś do cięcia, czyli jakiś nożyk, gilotyna, czy trymer, czy cokolwiek, no żeby ciąć duże arkusze papierów, coś do zbigowania, czyli do przebigowania sobie, dobrego zaginania. Ja też zawsze taki wstępny materiał o narzędziach mam w swoich warsztatach i myślę, że w tej grupie warsztatowej to nie będzie na żywo, ale ja wrzucę ten filmik jeszcze dla przypomnienia odnośnie właśnie narzędzi, bo tam bardzo szeroko zawsze tam przed każdym warsztatem się rozgaduję na ten temat, nie rozpisuję, o tym, czym można zastąpić, co i jak, więc taki film na pewno też się pojawi, zanim jeszcze warsztat się rozpocznie. Linijka, nożyczki, moi drodzy, ewentualnie jakiś dziurkacz, myślę, że to są wszystkie rzeczy, ponieważ cała reszta w albumie, w tej paczuszce dla Was się znajdzie. Oprócz tego przygotowałam niespodzianki, to będą takie 3 prezenciki, które mam nadzieję, że przydadzą Wam się w pracy. Można by rzec nawet, że 4, bo jeden to będzie taki 2 w 1, więc ja się bardzo cieszę z tego powodu i no, mam nadzieję, że osoby, które też z albumami zaczynają, że te prezenciki też Wam się przydadzą, sprawią Wam radość i też będą przydatne podczas naszego albumowania. Także zachęcam wszystkich bardzo serdecznie. Czy jeszcze jakieś gratiśki się pojawią? Zobaczymy. Na razie te, które są ode mnie, więc czasem potem gdzieś tam jeszcze wynikają różne niespodzianki po drodze, ale póki co te fajne 3 super prezenciki dla Was polecam, przydatne w albumowaniu. Są to narzędzia, można by tak rzec też, no niekoniecznie narzędzia, 2 narzędzia i produkt. Także no cóż, teraz już chyba mogę zacząć prezentację albumiku. Kochani, album w niebieskościach. Troszkę mnie tutaj denerwuje ta plamka, no ale no już nic nie zrobię. Tym razem jest na takie zapięcie troszeczkę inne. Tu mi coś trochę na takie, wiecie, paseczkowe, tasiemkowe. Ono tutaj na magnesik się zapina. Jak album urośnie, no to wiadomo, że to nam się troszeczkę tutaj napręży. Tym razem, tak jak już wspominałam na wstępie, oj, klej na gorąco się tu jeszcze poniewiera, a ja muszę mieć wszystko, wiecie, wyczyszczone, wypędzone i to mnie tu wkurza, ale będziemy się uczyć. Tym razem albumik jest ozdobiony, udekorowany. To w ubiegłym roku, tak jak już wspominałam, troszeczkę wykluczyłam ze względu na to, że wszystkie albumy były w tych etui, natomiast tutaj sobie poszalejemy, więc tutaj też widzicie, że popracujemy sobie z kompozycjami. Troszeczkę zobaczycie, jak można to tutaj fajnie sobie przygotować. Oczywiście takie dekoracje można wykonać według własnego gustu, według własnych potrzeb, tego jak będzie Wam się bardziej podobać. Wielkość albumu, słuchajcie, to jest 21 na 21 cm okładka. Karty mają 20 na 20 cm. Są 4 karty, ale troszkę niespodzianek w tym albumie znajdziecie. Chciałam bardzo, żeby był albumem nietrudnym do wykonania ze względu na obecność osób początkujących, czyli które zaczynają dopiero swoją pracę z albumem, żeby był przyjemny, żeby były fajne rozwiązania, żeby dotykały różnych tematyk, od folii, przez systemy i tak dalej. Dlatego też ten warsztat podzielony będzie, słuchajcie, na kilka paneli. No i mam nadzieję, że w każdym z nich tej wiedzy dostarczy Wam tyle, że nie będziecie bać się już albumowania. Album oczywiście mocowany jest na systemie Hidden Hinge. Hidden Hinge, mój ulubiony system, który już od lat ja warsztatując robię na płócienku. Mam też swój sposób, swój taki system przygotowywania tego płócienka do Hidden Hinge'a, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i co? Obity w płócienko, bo płócienko jednak jest najfajniejszym materiałem. Z tyłu mamy tutaj, można było to zamocować, wiecie, w okładce, ale ja chciałam, żeby taki był bardziej dekoracyjny, żeby fajniej to wszystko wyglądało. To ja może najpierw album zaprezentuję, a potem powiem o kilku jego szczegółach. Zobaczcie, nawet jak sobie to odsłonimy, to tutaj ładnie nam zostaje ta cała dekoracja. Otwieramy sobie album, ja sobie tylko zerknę, żeby on był ładnie tu widoczny.
I zaczynamy, moi kochani, od wewnętrznej strony okładki. Tak jak już wspominałam, rozwiązania niezbyt skomplikowane, nietrudne, przede wszystkim nie takie, że osoby, które dopiero zaczynają albumowanie, nie poradzą sobie z nim, to na pewno. Zaczynamy od takiej kieszeni, klapki, która tutaj oczywiście ma taką dosyć głęboką kieszeń. Zobaczcie, mamy wykorzystanie też elementów do wycinania, to co ja w albumach bardzo, bardzo lubię pokazywać, czyli ten potencjał tych elementów. Mamy maty, które w albumie są. Papierów będzie bardzo dużo, ponieważ jest tu też zapewniony ten taki pakiet jakby do ćwiczeń. To, o czym wspominałam, że będziecie mieć też elementy, za pomocą których będziecie mogli te ćwiczenia sobie takie wykonywać, na początku poćwiczyć troszeczkę, żeby wykonać choćby systemy mocowania, ponieważ będzie temat o różnych systemach. Otwieramy klapeczkę w górę i mamy tutaj, słuchajcie, taki system klapeczek prostych, nieskomplikowanych. Ja ten album przygotowałam sobie pod zdjęcia 10×15, natomiast Wy oczywiście, idąc tym tropem tego naszego, jak to się mówi, projektowania, będziecie mogli sobie przygotować te Wasze albumiki pod zdjęcia, które będą odpowiadać Wam najbardziej. Jeżeli będziecie chcieli stworzyć ten album pod zdjęcia, które już macie, przygotujcie sobie te zdjęcia, bo przy tym projektowaniu będziemy o tym mówić, a jeżeli nie, możecie zrobić po prostu na wzór tego, a zdjęcia dopasujecie sobie w późniejszym czasie, kiedy będziecie albumik wypełniać. Jeszcze troszeczkę tu. O. Myślę, że uda mi się potem ten obraz jakoś fajnie przygotować. No niestety pogodę mamy jaką mamy. Jest taka troszkę jesienna aura, kochani, i to jest nasza strona okładkowa. Zaczynamy już karty albumowe. One są przygotowane też z wyjściami od góry, o tym będziemy sobie rozmawiać, ponieważ są tutaj takie, za chwilę zobaczycie, jakie rozwiązania, więc zostawiłam sobie ten temat. No i mamy tu miejsce, słuchajcie, na zdjęcia 10×15, 9×13, jeżeli ktoś będzie chciał 13×18, więc album pomieści naprawdę sporo zdjęć w formatach, jakie będą potrzebne Wam, na jakich będziecie myśleć, żeby sobie przygotować. Ja tu mam też 9×13, wprawdzie nie mam tutaj akurat takiego pionowego, ale dwa obok siebie. To jest mata 13×18, więc takie zdjęcie duże możecie sobie w całości zmieścić, albo na przykład zrobić takie obok siebie dwa zdjęcia 9×13, więc to, że jest taka duża mata, wcale nie znaczy, że Wy tutaj, zobaczcie, nic więcej nie zrobicie, ponieważ dwa zdjęcia 9×13 bez problemu tutaj pięknie nam się umieszczą. O tym będziemy rozmawiali, słuchajcie, podczas tego warsztatu. Przepraszam za dźwięki. Czekajcie, sobie to tutaj usunę, bo te zdjęcia położyłam i mi zjeżdżają. Tutaj natomiast mamy maty takie, te zdjęcia są troszeczkę większe. Pamiętajcie też, że zdjęcia, które wywołujemy, nie zawsze mają te dokładnie 9 na, czy tam 9×13, czy 10×15. Czasem trzeba je po prostu sobie troszeczkę dociąć, bo one są troszkę większe. No w każdym bądź razie tu mamy miejsce na zdjęcie 10×15 i ono nam się otwiera tutaj jeszcze na dwa razy, czyli zmieścimy tutaj 4 zdjęcia, tutaj 2 albo nawet 4 na tej jednej karcie, tutaj zdjęcia czy duże, czy mniejsze, wszystko będzie zależało od tego, jak Wy sobie sami zagospodarujecie ten album, jak będziecie chcieli, żeby on w środku wyglądał. I po otwarciu mamy tutaj taki pop-upik. Słuchajcie, pop-upy. Chciałam dotknąć tego tematu, ponieważ jest on bardzo popularny, przez wiele osób jest bardzo lubiany. Będę też rozmawiać o tym, że jeżeli ktoś nie chce, nie trzeba tego pop-upu robić. Można tu jakieś inne rozwiązanie zastosować. Natomiast wybrałam takie pop-upy, które są naprawdę bardzo prościutkie do zrobienia, a robią robotę i świetny efekt dają i bardzo fajnie wyglądają. Więc tu mamy taką otwieraną książeczkę, zdjęcia tutaj pięknie można sobie zamocować. Zamykamy, zamykamy, zamykamy i jedziemy, słuchajcie, na drugą stronę tej naszej pierwszej karty. Sobie tak będę, żeby Wam nie uciekać z kadru.
Kolejnym rozwiązaniem, nad którym sobie popracujemy, to jest zamykanie na sznureczki, na ćwieki. Pokażę Wam, jak fajnie sobie to tutaj z tą pracą poradzić, żeby to łatwo, szybko, prosto i przyjemnie szło, więc sznureczki, ćwieki, wszystko dostaniecie w swoich paczuszkach. Zobaczcie, jak fajnie można wykorzystać elementy. Zresztą ja od jakiegoś czasu osoby, które ze mną warsztatują, po prostu wykorzystuję elementy, które są w tych właśnie do wycinania kolekcjach. No i tu ale on tam siadł od paznokciami. Mamy kieszeń, mamy też temat tego wyciągania wzorów, który ja bardzo lubię, uwielbiam, słuchajcie, ten efekt wyciągniętego wzoru z kolekcji. Jeżeli jeszcze nie wiecie, co to jest, jak to wygląda, to oczywiście będzie to poruszone w warsztacie. Otwieramy sobie tu do góry i jak tutaj już mówiłam, czy 10×15 to jest dostosowane do 10×15, no, tym bardziej 9×13 zmieścicie. Tu jeszcze jedna kieszonka u dołu. Zobaczcie, ona się też otwiera w dół. A właśnie tu sobie nie okleiłam, ale zobaczcie, jak możecie sobie zdjęcie na przykład wkleić 10×15 i tutaj pasek na przykład z papieru, z jakiejś resztki papieru już mamy ładnie zagospodarowane, albo zostawić sobie do wypełnienia. Ja nie chcę, kurczaczek, żeby uciec z kadru, to zawsze się tego stresuję. I mamy maty, zwyczajne maty, można też karty zdjęcia sobie luzem wsuwać i takie fajne zastosowanie, słuchajcie, tych superowych dodatków, które w kolekcji się znalazły, to są nie tagusie, ale takie, wiecie, jakby taki efekt spinacza można sobie zrobić. O, zobaczcie, jak to pięknie wygląda i zdjęcie już tu ładnie się prezentuje. I mamy taki fajny spinacz, zamykamy sobie, no i sznureczkiem ładnie, sznureczki, ćwieki, wszystko będzie u Was. Słuchajcie, warsztat ogólnie sam będzie zawierał jakby w sobie trochę dwa pakiety, czyli będą materiały do wykonania albumu, ale będzie tych materiałów tak dużo, że nawet jeżeli się pomylicie, bo zostało sporo papierów, tutaj jeszcze chyba 2 czy 3 arkusze papierów, więc nie będzie tego strachu, że... Znaczy może inaczej, w tej dużej kolekcji zostały mi 2 arkusze, z tego nie korzystałam, bo tam było wystarczająco dużo do wycinania. I jeszcze chyba z tego średniego bloczka, ponieważ będzie i średni, i dwie duże kolekcje, więc naprawdę sporo zdjęć, sporo papierów będzie. Kolejna strona to już jest nasza druga strona. To jest ta strona tutaj z taką niewidoczną. Aha, była 10×15, przepraszam. Więc słuchajcie, będziemy też pracowali z folią. Będziemy pracowali z folią. Kilka rozwiązań tutaj fajnych, ciekawych. Myślę, że się znajdzie, że też Wam się spodoba. Otwieramy sobie w górę, więc tu też mamy miejsce na zdjęcia, tu też mamy. I mamy, słuchajcie, coś, co ja uwielbiam, to są kieszenie wysokie i niskie. One zazwyczaj w moich albumach się pojawiają. Mamy tutaj maty. Będziemy dużo też rozmawiać o tym, jak można sobie właśnie takie elementy do wycinania z kolekcji wykorzystać do uatrakcyjnienia sobie tego albumu. I znów mamy tą kartę ze spinaczem, tu mamy zwykłą, a nie zrobiłam sobie stempelka, ale to jeszcze nie wszystko, słuchajcie, ponieważ tutaj mamy taki fajny myk. To jest kolejny taki element pop-upowy, który mam nadzieję Wam się spodoba. Już patrzę, czy będzie dobrze widać. I jedziemy sobie, słuchajcie, otwieramy naszą kartę w bok i w bok. Tam mam mojego Sizziksa, więc w ten sposób to wygląda. Tu mamy mnóstwo miejsca na zdjęcia. Zamykamy sobie znowu, zobaczcie, i wjeżdżamy i zamykamy. Także ja tym w ogóle rozwiązaniem byłam zachwycona, kiedy sobie tutaj kombinowałam nad nim. To jest też na format 10×15, więc myślę, że fajnie duże zdjęcie się zmieści, więc mamy tutaj jedno takie ciekawe rozwiązanie. Na kolejnej stronie, słuchajcie, popracujemy sobie tutaj dosyć solidnie z folią, wykonamy rameczkę, pokażę Wam, jak można te rameczki fajnie wykorzystać. Też tutaj jest, słuchajcie, taka wkładka, mamy też z dziureczką, to też dostaniecie te zaślepki, uwielbiam je, uwielbiam z nimi pracować. Mamy fajnie kompozycję, a tutaj jest to kieszenią, więc mamy taką ramkę, która jednocześnie jest kieszenią. Jak sobie z tym poradzić, jak to ugryźć, to też oczywiście wykonamy razem
w warsztacie. Strona kolejna to jest strona też taka bardziej klapkowa, bym powiedziała. Tu mamy zablokowanie, takie zamknięcie, które też ma w sobie kieszeń. Mamy też to wyciąganie wzoru, żeby też było to miejsce na jeszcze jakieś dodatkowe może zdjęcia, żeby nie było takie zupełnie zmarnowane. Ja lubię bardzo, kiedy każdy element, każde miejsce w albumie jest wykorzystane do pokazania piękna naszych zdjęć. Choć nie zawsze, bo czasem, słuchajcie, warto też zostawić coś dla dekoracji. Otwieramy sobie i już tutaj mamy na zdjęcia 13×18, czyli to jest takie długie, o, zobaczcie, rozkładamy sobie w ten sposób. I tutaj teraz, tak jak mówiłam, albo takie 10×15 w pionie, albo możecie w poziomie sobie tu zamocować 2 9×13, więc to jeżeli zrobimy 9×13, to tych zdjęć wejdzie jeszcze więcej. I tu otwieramy w górę. Papieru wystarczyłoby, żeby to wszystko oklejać. Ja, jak wiecie, tak nie, że nie jestem zwolennikiem, ale zdecydowanie wolę, kiedy zdjęcia bezpośrednio przychodzą na maty, ponieważ docinam je w ten sposób, żeby zostały takie ładne, białe rameczki dookoła i wtedy też dodatkowym papierem nie obciążam już albumu, no bo okleić wszystkie te maty, nie dość, że zużyjemy dużo materiału, to jeszcze też dodatkowo ten album będzie przez to cięższy, a przecież jak wkleimy sobie zdjęcia, no to wszystko będzie, słuchajcie, przepraszam, pięknie nam się tutaj prezentowało. Tak to wygląda. No i tutaj zamykamy i zamykamy. I jedziemy, słuchajcie, dalej. Kolejna strona, no tutaj trochę się dzieje, różnych rzeczy się tutaj podziało. Mamy, zobaczcie, otwieranie, czyli wykorzystanie takich jakby rozwiązań też, które stosujemy w kartkach, gdzie pracujemy z kartkami. Oczywiście mamy tu miejsce na zdjęcie 10×15, bo tak jak mówiłam, ja sobie pod tym kątem przygotowywałam. I zahaczamy tutaj o ten panel, a jeszcze tu, zobaczcie, można wsunąć sobie dodatkowo zdjęcia. Piękne są te papiery, cudownie dają taki klimat. Myślę, że ten album dzięki tym papierom też jest taki uniwersalny. Można fajnie różne klimaty tutaj poruszyć. Aha, w tę stronę, to jest sztaluga. I teraz zobaczcie, mamy tu trzymadełko, a to wskazuje nam, żeby otworzyć nasz albumik. Tu jeszcze miejsce oczywiście jest na jedno zdjęcie, a tutaj troszkę taki właśnie kolejny pop-up, bardzo prościutki, ale taki mega efektowny, bo otwieramy to, zobaczcie, pociągając jedno za drugim nam się książeczki otwierają. Lubię to rozwiązanie, ja już go kiedyś stosowałam też w warsztacie jakimś, nie pamiętam teraz w którym, ale bardzo, bardzo to rozwiązanie lubię. I przechodzimy w moim odczuciu do chyba w sumie takiej najciekawszego miejsca, to jest strona, karta 4, a jakby też 5 troszeczkę. A dlaczego? No zaraz zobaczycie. Przede wszystkim na tej stronie, którą tutaj mamy, na tej głównej, chciałabym popracować też z Wami z wodospadem dynamicznym. To jest nieukryty wodospad, nie taki dokładany, ale taki pop-upowy bardziej, ponieważ wszystko, co dzieje się dynamicznie w albumach, no tak szumnie nazywamy tymi pop-upami. Otwieramy sobie pięknie, no i tutaj bardzo prosty sposób na wykonanie tego, słuchajcie, tego wodospadu. Jest pięknie, się otwiera do samego końca, więc jak tutaj dacie zdjęcia, to nie będzie tu tego ryzyka, że będzie coś szwankowało w tym albumiku. I ja nawet, bo tu jest to troszeczkę krótsze, ale zobaczcie, 9×13 zdjęcie można nawet tutaj wsunąć, bo 10×15 byłby problem, prawda? No bo one zachodzą na centymetr, ale te techniczne sprawy będziemy poruszać na samym warsztacie. I pięknie zamykamy. No i przechodzimy, słuchajcie, do kolejnej strony. Można by rzec, że to jest strona ostatnia, ale nic bardziej mylnego, słuchajcie. Jest tutaj mata, sobie pięknie otwieramy, mamy trzymadełka z elementów, otwieramy w górę, mamy miejsce na zdjęcia, mamy miejsce na zdjęcia tutaj można tu działać, ale spójrzcie tylko, tu jeszcze coś się chowa, czyli mamy jakby taką kartę. Można to rozsunąć w momencie, kiedy jesteśmy na tej przedostatniej stronie, czyli wiecie, bierzemy sobie... Czekajcie, ja teraz nie mogę tego złapać. A nie, dobrze. Okej, dobra, bo ja złapałam za maty. Widzicie to tutaj? Nie. Czemu ja tego nie mogę zsunąć? Jakoś tak, może to tak bardzo mocno dopiekłam. Można sobie to zsunąć w tym miejscu. Ach, już wiem, bo ja złapałam za te tagi i ciągnęłam do góry. Ok,
Okej, dobra, więc można sobie to zsunąć tu w tym miejscu i mamy taką kartę, którą można po prostu odczepić od albumu i sobie swobodnie tutaj te wszystkie foteczki oglądać. No i z drugiej strony w ten sposób to rozwiązanie tutaj mamy. Jeszcze tak nam się to otwiera, mogę sobie zamknąć tak, mogę otworzyć tak. No i jest tutaj kieszonka na mnóstwo mat, zdjęć. Słuchajcie, można sobie powkładać. Ja tu mam książeczki porobione, można same maty, można zdjęcia luzem, można takie taguśki powkładać, więc na ten temat też, tak jak mówię, będziemy rozmawiali. A tutaj pokażę, jak w fajny sposób i bardzo prościutki zresztą zrobić takie ciekawe rozwiązanko. Słuchajcie, tutaj można zdjęcia, zresztą takie 9×13, troszeczkę sobie tam dociąć i też się wsuną nam w tę kieszeń. Może można by było niżej, żeby te zdjęcia fajnie tu siadły, bo tutaj wejdzie zdjęcie 9×13 na to, a tutaj coś do opisania, do uzupełnienia, do pozostawienia jakichś pamiątek. Słuchajcie, to jest takie rozwiązanie, które można zrobić w ten sposób, a można tu wpiąć tradycyjną, normalną kartę, nie trzeba tego w ten sposób rozdzielać. Chciałam, żeby to było też takie ciekawe, coś innego, żeby pokazać Wam i nauczyć Was wykonywania też takich ciekawych rozwiązań albumowych. No więc ja sobie to tu mogę, słuchajcie, z powrotem pięknie założyć. Zamykamy. I jesteśmy na końcu naszego albumu. I tutaj jest mój błąd i moja gafa. Pewnie to już widzicie. A może ktoś, jakby nie powiedziała, to też by może nikt nie zwrócił na to uwagi. Miałam zrobić rameczkę, która miałaby taką, wiecie, 18,5 na 13,5, a ja z rozpędu, słuchajcie, docięłam sobie arkusz, pociachałam i mam na całą wysokość karty, ale stwierdziłam, że już przykleję, nie będę tutaj kombinować. No i to oczywiście jest, ja tutaj nie mam, czekajcie, sobie wyjmę tę matę, która była tu. Tu mamy oczywiście rameczkę, czyli miejsce, czekajcie, sobie to tak od góry tu wsunę, miejsce na zdjęcie takie 13×18 albo 2×9×13, takie zdjęcie można sobie tutaj, wiecie, wsunąć albo dwa na taką matę 9×13 i wsunąć dopiero. I to jeszcze sobie otwieramy. No i jeszcze mamy tutaj miejsce na zdjęcia, tak jak mówiłam już 9×13 lub 13×18 lub 10×15 i można takie zdjęcie sobie wkleić, słuchajcie, i paseczkami. No, o tym będzie mowa na warsztacie. Myślę, że też nie będę wszystko tutaj hurtem Wam przedstawiała. Tak wygląda album. Słuchajcie, no tak jak mówię, jest to warsztat dla początkujących, więc nie mogłam tu zbytnio szaleć jakoś z nie wiadomo jakimi rozwiązaniami i kombinowaniem, wiecie, jakimiś systemami, które dla osób, które jeszcze nie albumowały, mogą być trudne do wykonania, ale mam nadzieję, że pomysły, które tu przemyciłam, przypadły Wam do gustu, że Wam się spodobają. Będziecie chcieli wspólnie ze mną ten album wykonać. Są rozwiązania nowe, myślę, że też ciekawe, że przypadną Wam tutaj do gustu i będziemy się świetnie bawić. Pamiętajcie, że warsztat jest na żywo, więc bez strachu, kochani, nie ma co się bać. Będziemy wszystko robić razem, wspólnie. No i tak wyglądałby albumik. Więc myślę, że ja sobie tutaj podłożę może tę kolekcję. No i zaproszę Was na szczegóły. Ok, widać, że mamy tu naszą hortensjową, piękną kolekcję. I zapraszam po same szczegóły. Kochani, przede wszystkim na samym początku to, co na pewno wszystkich ciekawi, to koszt warsztatu. Koszt tego warsztatu to 220 zł. Można zapłacić to na 2 razy, czyli teraz w momencie na przykład tego, kiedy się decydujecie, że ten warsztat chcecie i przed samym zakończeniem zapisów, żeby reszta wpłaty wpłynęła, a zapisy, wszystkie te warsztaty, ten cały warsztat dostępny jest w moim sklepie internetowym www.asiaszulik.pl i tam i tylko tam można go zakupić. On jest dostępny jakby od dziś do 29 stycznia. Specjalnie dam troszeczkę więcej czasu, żeby każdy, kto ma chęć wziąć udział w tym warsztacie, mógł bez problemu dołączyć. I w tym momencie wy kupujecie, opłacacie teraz część, a przed tym 29 stycznia, żeby ta druga część tej płatności już wpłynęła. Można połączyć sobie z zakupami w sklepie, jeżeli ktoś ma ochotę, ale trzeba pamiętać, że w
wtedy towar będzie wysyłany w momencie, kiedy pójdzie warsztat albumowy. Postaram się też wystawić papiery dodatkowe, gdyby ktoś się obawiał, miał strach, że mu nie wystarczy, bo naprawdę jest taki bardzo początkujący, to będzie można sobie tam bloczek dokupić papierów bez problemu. Słuchajcie, także kurs 220 plus wysyłka do paczkomatu 17, kurierem 18, wysyłka za granicę i możliwość płatności PayPalem. Jak zawsze tradycyjnie jest u mnie, po wcześniejszym uzgodnieniu zapraszam do kontaktu, nie ma takiego problemu. Sam dostęp do kursu, kochani, to jest koszt 90 zł. Jeżeli będziecie chcieli dołączyć, nie chcecie tego pakietu materiałów, zapewnicie sobie sami wszystko, to dostęp do tego kursu 90 zł i wtedy normalnie zostaniecie dołączeni do grupy warsztatowej. Najpierw na zamkniętą grupę na Facebooku, tam będą odbywać się live'y, a potem będzie to wszystko zapisane, przeniesione na playlistę jako kurs na YouTubie. Tam będziecie mogli zaglądać, ile Wam będzie trzeba i tworzyć, jak długo będziecie tego potrzebowali. Sam kurs, słuchajcie, wysyłka gdzieś 17 lutego ze względu na kwiaty, bo Ewcia też tam ma jeszcze jakiś swój warsztat, więc żeby wszystko pięknie, ładnie dopracować, ponieważ te piękne kwiaty tutaj stworzyła właśnie Ewcia Argalska. Też wszystko dostaniecie w pakiecie, w paczuszce. Kurs, słuchajcie, zaczynamy 24 lutego. Ja w momencie, kiedy Wy będziecie warsztat zakupywać, kiedy już te płatności będą pozamykane, zaraz będę dołączała Was do tej grupy warsztatowej, żebyście mogli się tam już rozgościć i żeby nic Was nie ominęło. Jeżeli ktoś chce dołączyć, tak jak mówiłam, bez materiałów, bez tych paczek, można taki kurs dokupić, wtedy ja od razu też dołączam i tam znajdzie się i na grupie lista materiałów i też osoby, które to zakupią, od razu taką listę materiałów, wykaz, co będzie potrzebne do stworzenia tego warsztatu, otrzymujecie. To jest dosyć spore, jeżeli chodzi o ilość materiałów, ponieważ mamy dwie duże kolekcje hortensjowe z lemona i ta średnia taka, tam są 3 razy powtarzane papiery, więc no dosyć sporo. Są też elementy do wycinania. Mamy 45 arkuszy A4 papieru bazowego do wykonania, to jest do albumu, do ćwiczeń, wszystko jest przygotowane tak, żeby wystarczyło. I oprócz tego jeszcze dostajecie też docięte na wymiar arkusze do stworzenia tych kart albumowych, bo one są większe, one mają 42 na 20 cm. Takie karty Wy otrzymacie w swoich paczkach już gotowe do stworzenia, tylko do wykonania sobie tych kart. Otrzymujecie tektury introligatorskie, płótno, które wystarczy Wam na wykonanie okładki, na wykonanie systemu Hidden Hinge i tutaj tego paseczka na zamykanie i zostanie Wam jeszcze taki mały element, znaczy mały kawałek arkusz taki do poćwiczenia sobie na płótnie tego systemu. Ja nie docinałam tych płócien na wymiar właśnie po to, żeby zostało Wam no, do tej pracy właśnie z tym systemem, który już sobie tam wybierzecie, z którym będziecie pracowali. Także tak jak mówię, wszystkie materiały z zapasem do ćwiczeń znajdziecie w tym warsztacie. I tak jak wspominałam na początku, coś do cięcia, bigowania, linijka, nożyczki, ewentualnie jakiś dziurka, czy jeżeli będziecie chcieli sobie ozdabiać, to. Tam jest coś ponad 20 magnesów neodymowych, dostaniecie folię, dostaniecie te kółeczka do wykańczania, dostaniecie ćwieki, sznurki, no kochani, no pełen pakiet, pełen zestaw materiałów, żeby sobie z tym albumem świetnie poradzić. Ja też dokładam ze swojej strony takie arkusze papieru zwykłego z drukarki, POSO, tego się dowiecie też na kursie, to jest mój sposób, który sprawdza mi się bardzo dobrze, jestem z niego zadowolona, więc takie papiery też w tym warsztacie otrzymacie. Jak będzie sam warsztat wyglądał, kochani? Będziemy spotykali się na żywo. Jak to będzie wyglądać? Może z 3 razy w tygodniu zobaczę, jak dam radę, bo to też, wiecie, jeszcze inne rzeczy też się dzieją. Myślę, że około 2 tygodni powinniśmy, maksymalnie 3, ten album sobie na żywo skończyć, chyba że będziemy się spotykać częściej i troszkę dłużej. To jest kwestią uzgodnienia już potem na samych spotkaniach. Pierwszy będzie taki panel wiedzowy na początku, mogłabym go tak nazwać. Poruszymy tam temat, jak dobierać sobie papiery do tworzenia albumów, te gramatury, która gramatura, co i jak. Słuchajcie, to wszystko w tej pierwszej części porozmawiamy o klejeniu, o tych płócienkach, jak to wygląda, jakie płótna, na jakich papierach, jakie tektury, do jakich okładek, więc sporo tam tego będzie. To by było w pierwszej części. Jeżeli uda się jeszcze tam
porozmawiać na temat systemów mocowania, ale raczej chciałam zrobić to jako taki osobny panel o systemach mocowania w albumie, czyli o różnych możliwościach i w jakich możecie sobie mocować karty do Waszych albumów. I po to macie więcej papieru bazowego właśnie, żeby ewentualne pomyłki, nie stresować się, że Wam papieru zabraknie i też po to, żeby sobie poćwiczyć różne systemy mocowania, jeżeli chodzi o albumy, więc te papiery tam będą zapewnione i to będzie taki osobny odcinek, właśnie taki panel na temat systemów mocowania razem z ćwiczeniami, czyli robieniem różnych tych systemów, jeżeli chcielibyście je poznać, jakie są możliwości. Bardzo serdecznie Was, moi drodzy, zapraszam. Dalej będą live'y warsztatowe, czyli nasze spotkania, podczas których już będziemy sobie tworzyli ten album. Tam, gdzie są jakieś prostsze strony, to myślę, że nawet jesteśmy w stanie zrobić 2 w jednym dniu, ale też nie chcę, żeby to było zbytnio obciążające, więc myślę, że jednak nie będę Was aż tak bardzo męczyła. Możemy sobie na przykład zacząć już powoli następną stronę, skończyć na tym. No zobaczymy, jak się nam to wszystko będzie układało. I po każdej części, czyli słuchajcie, skończymy pracę, zrobimy sobie takie małe Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Jeżeli będziecie mieli coś, co zaprząta Wam bardzo mocno głowę, czym się przejmujecie, martwicie, co Wam, nie wiem, gdzieś nie wychodzi, związanego z daną częścią, z danym odcinkiem, z daną problematyką, jeżeli chodzi o albumy, to będziemy sobie, słuchajcie, na żywo odpowiadać. Ja będę starała się, żeby nie wtrykać tam takiej prywaty w znaczeniu jakiejś dyskusji, nie na temat, ponieważ te live'y są zapisywane, one potem będą do odtworzenia na YouTubie dla osób, które w późniejszym czasie też będą zakupywały sam dostęp na przykład do tego kursu i to potem takie jest przeszkadzające, więc szykujmy się na to, że to będzie praca, że będziemy rozmawiać na tematy bardziej albumowe. A jeżeli będziecie chcieli porozmawiać sobie tak na luzie, to zostawimy sobie to gdzieś na koniec tego warsztatu, żebym mogła ewentualnie tam, wiecie, uciąć to i żeby nie przeszkadzało to osobom, które będą potem sobie odtwarzały to już w formie takich zapisanych filmów. Także to chyba jest wszystko, co chciałam tak naprawdę powiedzieć. No, ja w tym momencie bardzo serdecznie Was zapraszam, moi kochani, już chrypnę, do tego wspólnego warsztatowania. Myślę, że tworzenie albumów, zwłaszcza albumów na żywo, jest dla osób, które ten album tworzą jako kursanci, warsztatowicze, jest dużo bardziej taki przystępny, ponieważ jesteśmy na żywo, na bieżąco, możemy rozwiązywać różne sytuacje, różne problemy. Trudniej jest to zrobić, kiedy film jest nagrany. Więc mam nadzieję, że ta forma przypadnie Wam do gustu. Nie ukrywam, że no troszkę jednak jestem taka zestresowana tym, bo to jest dosyć spory album, dosyć spore takie przedsięwzięcie. Wszystko sobie rozplanowałam. Na końcu całego warsztatu ja zostawię Wam taki mini kursik, taką małą pigułeczkę wiedzy na temat zdjęć, jak sobie te zdjęcia dopasowywać do albumów, gdzie wywoływać, jak to wygląda, jak można sobie przystosować, jak można ze zdjęcia, nie wiem, pionowego zrobić poziome i na odwrót. Więc no, mam nadzieję, słuchajcie, że warsztat Wam się spodoba i że rozwiązania, które tu zastosowałam, mimo że niektóre bardzo tradycyjne, to są też takie, które tutaj skradną Wasze serce. No to otwierana mata bardzo mi się podoba, że te systemy pop-up, które tutaj są, też sprawią Wam radość. Nie bójcie się, słuchajcie, bo ja już wiem, jakie będzie komentarze, czy ja dam radę. Oczywiście, słuchajcie, on jest przygotowany w taki sposób, żeby osoby, które jeszcze albumów nie robiły, naprawdę dały sobie radę. Zobaczycie, jakie to jest przyjemne i fajne do pracy. Także pozostaje mi jeszcze raz zaprosić Was bardzo, bardzo serdecznie. Jeszcze raz powtarzam, warsztat dostępny jest w moim sklepie internetowym www.asiaszulik.pl. Wszystkie materiały, pełny pakiet z materiałami do ćwiczeń, z wszystkimi rzeczami, które są potrzebne do wykonania tego albumu, otrzymacie w tych paczuszkach Waszych warsztatowych. Do tego poleci do Was jeszcze pakiecik takich upominków, które naprawdę przydadzą się w albumowaniu. No, co mogę powiedzieć? Cieszę się niezmiernie, że mogę widzieć się znów z Wami w tym nowym roku i mam nadzieję, że ta wspólna praca przysporzy nam dużo radości. Ten chyba mam niedocięty, ale może się zmieści. Tak, jest niedocięty i poziomy, ale kochani, jak
kocha się albumowanie, to myślę, i ma się chęć i tę taką wrażliwość i to, że chce się po prostu te albumy robić, to pójdzie nam to jak z płatka. Także ja bardzo serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że wszystko, co chciałam powiedzieć, powiedziałam, że niczego nie ominęłam. Ta rozpiska jeszcze pięknie pojawi się w moich mediach społecznościowych, na Facebooku, też może na karcie społeczności. Przede wszystkim tutaj w opisie filmu postaram się to fajnie rozpisać, w jakie panele będzie się to dzieliło, żeby każdy miał w każdym momencie do tego dostęp, nie musiał tego szukać. No i co? Ja bardzo serdecznie zapraszam. Cieszę się przeogromnie. Dziękuję też za współpracę kwiatową Ewci, która mimo swojego warsztatu zgodziła się jeszcze wykonać tutaj piękne kwiatuszki na tę okładkę. One tak tutaj takiego pazureczka dają, robią takie miłe wykończenie. Także ja albumik zamykam. Lecę na kawkę, a Was zapraszam, słuchajcie, do sklepu. Pamiętajcie, można rozdzielić płatność na 2 razy. Część opłaty teraz w momencie zakupu, żebym tutaj miała jakby Waszą taką, wiecie, zapewnienie, że ten warsztat chcecie, a druga część, żeby wpłynęła no, zaraz po zakończeniu zapisów, czyli 29 stycznia. 17 lutego postaram się, aby wszystkie paczki już ode mnie odfrunęły, maksymalnie 18, natomiast 24 zaczniemy sobie kurs na spokojnie, bez nerwów, chyba że wszystkie paczki dotrą szybciej, no to możemy zacząć wcześniej, ale raczej planuję na 24 lutego i mam nadzieję, że to będzie miła i przyjemna praca. Kochani, ja ściskam Was wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam jeszcze serdeczniej do wspólnego tworzenia. Cały czas patrzę na tego łobuza tutaj, ale z drugiej strony też troszeczkę się cieszę, bo tak jak mówiłam, to będzie jeszcze dodatkowy taki temat do naszego albumowania. Tylko teraz muszę jakoś zdjęcia zrobić do prezentacji, ale słuchajcie, jak jeszcze zrobię te zdjęcia i nie będzie nic widać, to będzie jeszcze kolejny temat, słuchajcie, jak ukrywać mankamenty, ale no nie nasze mankamenty na pracach, jeżeli takie są, trzeba pokazywać. Także ściskam serdecznie, bardzo, bardzo Was zapraszam i do zobaczenia. Do następnego razu. W poniedziałek zapraszam na zapis live'a. To będzie zapis live'a stworzenia kartki Digi na Dzień Babci. Do następnego razu i bardzo serdecznie zapraszam na wspólne tworzenie tego słodziaczkowego albumu. Do zobaczenia. Pa!